Rok temu na moim kanale pojawiła się seria materiałów traktujących o wiedźmińskich szkołach. Nieco abstrahując, są to materiały, z których jestem aktualnie bardzo zadowolony. W serii tych filmów zabrakło jednak dość kluczowego elementu, czyli dzisiejszej wiedźmińskiej szkoły cechu Manticory. Powodem takiego stanu rzeczy był swoisty brak jakichkolwiek bardziej znaczących, zgłębiających historię szkoły informacji. Jednakże wraz z premierą dodatku Szkoła Manticory do wiedźmińskiego podręcznika RPG, fakt ten uległ zmianie. Co jest bardzo istotne w kontekście wszelkich informacji i lore, podręcznik ten tworzony jest przez Talsorian Games wraz z CD Projekt Red i wszelkie zawarte tu informacje są na równi z tymi ukazanymi w growej trylogii czy aktualnym przodowniku w rozwijaniu tego świata, czyli w Gwincie. Do momentu wydania tego swoją drogą bezpłatnego dodatku o cechu Manticory nie wiedzieliśmy za wiele. Szkoła położona gdzieś na dalekim wschodzie za górami ognistymi, założona przez magów, a finalnie zniszczona. Skromny zasób wiedzy wynika również z prostego faktu, iż szkoła ta debiutowała dopiero w dodatku Krew i Wino, a i tam nie dostaliśmy na jej temat zbyt wielu informacji, posiłkując się jedynie właściwościami pancerza w celu określenia prawdopodobnego stylu walki owych pogromców potworów. Słyszałem opowieści o wiedźminach za górami Tir-to-Her, niezwiązani z wiedźminami z zachodniej części kontynentu i niezainteresowani naszymi sprawami. Choć z mutacji podobni do nas, a ich zdolności wyglądają podobnie, słyszałem, że inaczej podchodzą do swoich obowiązków. Bardziej obrońcy niżeli łowcy. Tak oto o cechu Manticory mawiał sam Erland, jeden z pierwszych wiedźminów, założyciel cechu Gryfa. Już tylko ta sentencja daje nam sporo do myślenia w kontekście zobrazowania moralności szkoły Manticory, której wydaje się być najbliżej w swej posłudze właśnie Gryfitom, bardziej obrońcy niżeli łowcy. Status obrońcy tym bardziej nabiera na sile, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że wiedźmini ci korzystali z tarczy, ale do ich wyposażenia czy treningu wrócimy jeszcze w dalszej części tego materiału. Aktualnie podróżowanie przez góry Tir-to-Har jest uważane przez większość za, lekko mówiąc, nieroztropne. Nieliczne szlaki przez góry są zdradliwe, a to z racji na zmienne warunki pogodowe, zależne od pory roku, a o czyhających potworach nie wspomnę. Za górami wcale nie jest lepiej. Pustynia Korat to ogromny obszar wypełniony po brzegi rozpalonym piaskiem, a brak życia w zasięgu wzroku to tylko pozory, bo jadowite potwory przystosowały się do życia w tak ciężkich warunkach, czyhając pod luźnym piaskiem na potencjalną ofiarę. Przy tym wszystkim nie możemy zapominać o burzach piaskowych czy wszelkich innych niedogodnościach, jakie mogą na nas czekać w tak nieprzyjaznym do życia miejscu. Jednakże nie zawsze tak było. Lata temu przejścia te przez górskie pasmo były powszechnie wykorzystywane przez zerikańskich kupców do przewożenia towarów na zachodnie wybrzeże kontynentu. Zanim udało się wyznaczyć trasę morską, bezdyskusyjnie znacznie bezpieczniejszą. Niemniej zanim udało się tego dokonać, zerikańskie karawany regularnie przemierzały patelnię, często ponosząc wielkie straty. Ale to poświęcenie, bądź też prosta chęć zysku, zaowocowało wytyczeniem kilku stosunkowo bezpiecznych szlaków. Nie udałoby się to jednak, gdyby nie usługi wiedźminów ze szkoły Manticory. Alcatil, bo takich określali zerikanie, wspomagając karawany przyczynili się do uratowania wielu istnień. Ale wróćmy do samego początku, do wydarzeń, jakie zapoczątkowały późniejsze uformowanie się cechu Manticory. Jeśli natomiast już teraz jesteście ciekawi samej Zerikanii, to odsyłam do innych moich materiałów traktujących o tej odległej, fascynującej krainie. Teraz proszę o skupienie. W wyniku konfliktu pomiędzy Arnahadem, założycielem cechu Niedźwiedzia, a Iwarem Złe Oko, późniejszym założycielem cechu Żmii, spora grupa wiedźminów opuściła mury Niedźwiedziej Warowni w poszukiwaniu własnej ścieżki. I teraz uwaga, Iwar Złe Oko na jego nieszczęście obdarzony został możliwością widzenia innych światów i w taki właśnie sposób zobaczył Dziki Gon. Widział, jak mordują, zniewalają i podbijają miejsca, do których trafiają, co zaowocowało jego obsesją. Obsesja ta polegała na katalogowaniu wszystkiego, co związane z Gonem i szykowaniu się do walki z nim.
Te stosunkowo wzniosłe cele nie spodobały się grupie kilku innych wiedźminów podróżujących z nimi po opuszczeniu warowni cechu niedźwiedzia. Gdy Iwar Złe-Oko wraz ze swoimi towarzyszami założył cech żmii, wspomniana przed sekundą owa grupa ruszyła dalej, a po prawdzie wyżej, udając się w rejony przełęczy Elskerdek. Miejsca, w którym jak słusznie założyli, nie będą musieli narzekać na brak zajęcia. Zanim jednak nastąpiło oficjalne założenie szkoły Manticory, musiało minąć sporo czasu. Wierzcie mi, chyba bardziej tego wstępu skrócić już się nie dało, ale jeśli czujecie, że nie pamiętacie już do końca historii powstawania wiedźmińskich szkół lub też nie oglądaliście moich materiałów o tym traktujących, to zachęcam do nadrobienia. Tam usłyszycie znacznie więcej o upadku zakonu wiedźminów, pierwszych mutacjach, buntach i wszystkich wydarzeniach, o których w czasach Geralta z Rivii już nikt nie pamięta. Tak zwana złota era wiedźminów, której to za upadek odpowiadają de facto wiedźmini. Na czele grupy, jeszcze nie cechu, stanął Iwan, nie mylić z Iwarem z cechu żmii. Wiemy, że już za czasów bycia członkiem cechu niedźwiedzia nie podzielał poglądów większości swoich braci, dlatego gdy tylko nadarzyła się sposobność do ucieczki bądź też formalnego opuszczenia cechu, zrobił to bez wątpienia z wielką satysfakcją. Jak wcześniej wspomniałem, Iwan doprowadził swoją grupę wiedźminów do samego przesmyku Elskerdek. Jeszcze formalnie bez własnego cechu wiedźmini zaczęli oferować tam pomoc kupieckim karawanom przemierzającym góry i całą pustynię. Taki tryb życia, jak i przede wszystkim walki wymusza przestawienie się, przystosowania do nowych warunków, do walki z nowymi zagrożeniami. I choć wciąż byli to wiedźmini, mieli nadludzki refleks i wszystko co związane z tym fachem, to zakon czy też szkoła niedźwiedzia nie mogły ich w pełni przygotować na zagrożenia czyhające w odległych, rozpalonych piaskach patelni. Broniąc karawan przed krwiożerczymi monstrami, wiedźmini ci ewoluowali z łowców we wprawionych obrońców. Jest to stosunkowo duża różnica, odmienna od standardowych działań wiedźminów z północy, działających na zasadach wolnych strzelców. A to sprawia, że cech Manticory ma swój unikatowy i odmienny od reszty rodowód. Jednakże cały ten czas mówimy jedynie o grupie wiedźminów, bez własnego cechu, bez własnej szkoły. Formalnie utworzenie cechu Manticory miało dopiero nastąpić. Pewnego pamiętnego dnia Iwan oraz jego bracia, przemierzając Korat, spostrzegli grupę maruderów, czy też dezerterów, uciekających z miejsca, gdzie na horyzoncie majaczyła zrujnowana karawana. Po zbliżeniu się wiedźmini szybko zorientowali się, że zasieki powstrzymujące dwie Manticory przed wyrżnięciem reszty karawany mają królewskie symbole Zerikani. Wiedźmini z miejsca dobyli srebrnych kling i unieszkodliwili niezwykle niebezpieczne monstra. Po wszystkim okazało się, że wśród ocalałych jest nadworna czarodziejka zerikańskiej królowej, Nasira Faizan, a sama karawana zmierzała do Królestw Północy, dokładnie do Aretuzy. Jak przyznała sama Nasira, słyszała ona opowieści o obcych wojownikach eskortujących karawany przez Korat, ale dopiero zobaczenie ich w akcji dało jej pełny pogląd na ich znaczenie w trakcie podróży. Czarodziejka zaoferowała wiedźminom audiencję u samej królowej Zerikani, jeśli tylko ci zgodzą się towarzyszyć jej w powrocie. Iwan i jego towarzysze oczywiście zgodzili się, a po dotarciu do stolicy Zerikani, ku swojemu zaskoczeniu zostali bardzo ciepło przyjęci. I choć w Złotej Erze Wiedźminów ci faktycznie byli szanowani, to na północy ciężko było o tak przyjazne spojrzenia. Podczas audiencji u królowej zostali przedstawieni jako Alcatil, zabójcy, a ich dokonania zostały szczegółowo opisane. Choć historia cechu Manticory zaczyna się już od dotarcia do przełęczy Elskerdek, to formalnie dopiero po królewskiej audiencji faktycznie możemy mówić o powołaniu takiej szkoły do życia. Iwan i jego bracia od teraz mieli pracować wyłącznie dla zerikańskiej korony, strzegąc kupieckich karawan i emisariuszy, a w zamian Zerikania wybudowała im nie jedną, ale dwie wiedźmińskie twierdze, których to nazw nawet nie będę próbował wymówić w oryginale, jeśli takowe jest, a jedynie je spolszczę. Beheldnar na zachodzie i Bialsów Arsarea na wschodzie. Sami musicie przyznać, że ten układ był wyjątkowo korzystny dla obu stron.
Nasira ściśle współpracowała z Iwanem, pomagając w odtworzeniu procesu mutacji Wiedźminów, chociaż Iwan w tej konkretnej kwestii nie posiadał wystarczającej wiedzy, co skutkowało nieznacznymi odstępstwami od receptury samego Alzura. Ale udało się to zrobić, co pokazuje, że jest to jak najbardziej możliwe. Do twierdz z zachodu zaczęto sprowadzać wprawionych nauczycieli, którzy mieli być odpowiedzialni za trenowanie nowych pokoleń Wiedźminów z cechu Manticory. Ich domeną była obrona, to też szkolenie skupiało się na defensywnych taktykach, przy wykorzystywaniu licznych, zapewne eksperymentalnych eliksirów, z racji na ciężkie warunki pustyni oraz jady potworów. Jak pozostali, byli wprawionymi szermierzami, ale nieodzownym elementem wyposażenia, jak i szkolenia była również tarcza. Nie byle jaka swoją drogą, bo specjalnie przygotowana przez rzemieślników z Beheldnar, wykonana z meteorytowej stali i srebra. Oczywiście tarcza nie służyła tylko do obrony, a Wiedźmini równie aktywnie używali jej do atakowania, gdy nadarzyła się okazja, aby przygrzmocić potworowi. Nie minęło wiele lat, a nowo założona szkoła Manticory była znana już w całej Zerikanii, szkoląc strażników, którzy za opłatą mieli zapewnić bezpieczne przejścia przez pustynię Korat. Iwan pozostał w Bialsów Al-Sarea z Nasirą i młodymi adeptami oraz wojowniczkami, ostatecznie zmieniając nazwisko na Imad Asem i przyjmując oficjalny tytuł Królewskiego Wiedźmina. Niestety, pomimo ogromnej protekcji korony i świetnie prosperującego cechu, również i szkołę Manticory spotkał smutny koniec. Upadek szkoły Manticory miał nastąpić w 1146 roku po wydarzeniach zwanym Dniem Ognia. Jesienią 46 królowa Zerikanii zorganizowała królewską karawanę, by przeprowadzić przez pustynię Korat w celu zaaranżowania dyplomatycznego małżeństwa jej syna z księżniczką Metinę. Książę miał podróżować z całą świtą i wieloma członkami rodziny królewskiej. Z racji tak ważnego wydarzenia niemalże cała szkoła Manticory została wezwana do eskortowania karawany, włącznie z ich przywódcą Imadem, dawniej Iwarem, pomimo podeszłego wieku. Niestety Wiedźmini nie mogli przewidzieć tego, co się wydarzyło. Gdy zbliżyli się do podnóży Gór Ognistych, wczesnym rankiem królewska karawana została oświetlona niesamowitym światłem. Tytaniczny żywiołak ognia, wysoki na prawie 20 metrów, schodził z Gór Ognistych, kierując się bezpośrednio na karawanę. Wiedźmini, nie czekając aż potwór podejdzie do samej karawany, zmobilizowali się i zaatakowali potwora. Ale co może człowiek w obliczu tak potężnej siły, bez odpowiedniej artylerii? Oczywiście taki żywiołak nie powstał sam z siebie i komuś bardzo na tym zależało, aby ta karawana nie dotarła do celu. W bitwie zginęli prawie wszyscy Wiedźmini ze szkoły Manticory, a także połowa rodziny królewskiej i 1/3 zerikańskiego dworu królowej. Po Dniu Ognia Zerikania przestała wspierać nielicznych pozostałych przy życiu Wiedźminów i zdwoiła swoje wysiłki, aby znaleźć bezpieczną drogę morską na zachodnie wybrzeża. Z informacji, które posiadamy, jeszcze do 1272 roku garstka pozostałych Wiedźminów cechu Manticory dalej polowała na potwory, zimując w swej zaniedbanej zachodniej twierdzy. Mowa o czasach z wydarzeń growych Wiedźminów, więc kto wie, być może wciąż tam w odległych krainach jest jeszcze kilku Alcatil, którzy niegdyś eskortowali kupieckie karawany przez pustynię. W tym filmie to już by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach.